Siemanko, dzisiaj zajmiemy się rozwiązywaniem kolejnych problemów. Jeśli chcecie zobaczyć, co na dzisiaj przygotowałem, to zapraszam do oglądania. Dzisiaj zajmę się ostrzeniem wcześniej wspomnianych nożyczek zygzak. Mogą mieć one inne kształty, czasami są jakieś półkola albo mniejsze ząbki, większe. Te nożyczki także da się bez problemu naostrzyć. Jest troszkę inaczej niż przy zwykłych nożyczkach, ponieważ tutaj nie będziemy mogli zdjąć tego drutu po ostrzeniu. Jest tutaj zbyt dużo krawędzi, jest zbyt małe dojście do tego. Także najważniejszą rzeczą jest tutaj, żeby przeszlifować tą płaską krawędź, która znajduje się w obrębie ząbków, tak żeby właśnie one były jak najbardziej wyostrzone, gdy nachodzą na siebie. Także standardowo osełka diamentowa. Staramy się wyczuć tą płaszczyznę. Możemy sobie pobujać tym, zobaczyć, czy tu już staje na krawędzi, czy jednak jest płaska powierzchnia. Tutaj jest mała zmiana kąta między tą płaszczyzną na ząbkach, a tutaj tą płaszczyzną, która jest na całym ostrzu. Więc trzeba to w miarę dobrze wyłapać. Tak wygląda po ostrzeniu. Tutaj zależy nam tylko na tym, żeby lekko zeszlifować te wszystkie ostre krawędzie. Nie musimy wyrównywać tego na całej płaszczyźnie. Ważne, żeby tylko właśnie złapać tą krawędź, która jest na ząbkach. I tak samo robimy z drugiej strony. To na ten moment wystarczy. No i teraz tutaj nie mamy właśnie jak wyszlifować tego drutu, który powstał po ostrzeniu, więc musimy go wyłamać. Tutaj jest tu prawie w ogóle nie ma niebezpieczeństwa, że krawędź tnąca nam się wykruszy, ponieważ jest tutaj tak gruby materiał, jest tu tak duży kąt tego ostrzenia, że nie ma szans, żeby coś się stało. Przy nożyczkach bardziej takich precyzyjnych może coś się stać, jeśli po prostu zrobimy w ten sposób. Jakieś mikro takie wyszczerbienia mogą się porobić. I gotowe. Pamiętamy jeszcze, żeby porządnie je dotrzeć po osełce, żebyśmy sobie nie ubrudzili jakiejś tkaniny albo gotowego wyrobu. Na dzisiaj to by było już wszystko. Mile widziana łapka, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!